Dzień dobry! Ci, którzy śledzą mój kanał, wiedzą, że od czasu do czasu przedstawiam unboxing nowej figury kolekcjonerskiej. Tak, poza kolekcjonowaniem filmów jestem również kolekcjonerem takich figur. Nawet pokazywałem dwa modele Terminatora w skali 1/4, które posiadam i które bardzo szczegółowo omówiłem. Kupowanie takich figur wymaga rozeznania, co jest na rynku zarówno pierwotnym, jak i wtórnym. Dlatego dziś pokażę Wam wszystkie figury Terminatora w skali 1/4, jakie były i są dostępne na świecie. Zacznijmy od Terminatora T800 od Sideshow. Figura nawiązuje do sceny ataku na posterunek policji w pierwszej części Terminatora. Trzeba przyznać, że jest bardzo dopracowana. Osobiście uważam, że odwzorowanie twarzy i fryzury mogło być lepsze, ale i tak zadbano o szczegóły. Modele broni zgadzają się z wersją filmową. Ubiór nie jest odlewem plastiku, a wykonany jest z materiału, co także zasługuje na pochwałę. Poza Terminatora jest wspaniała. Naprawdę przypomina akcję z filmu. Podstawa jest wysoka, co powoduje, że statua urasta do rangi czegoś monumentalnego. Na świecie jest tylko 1500 sztuk tego modelu. Jak był Terminator w skórze, to teraz będzie Terminator bez skóry, czyli endoszkielet w pięknej pozycji ataku. Rzadko spotykana jest taka poza T800. Producenci wolą mniej giętkie pozycje cyborga, aby kojarzyć maszynę z czymś ciężkim. Jednak nie zapominajmy, że T800 umiał także biegać, potrafił być szybki. Trzeba przyznać, że figura jest naprawdę starannie wykonana. Producent, także Sideshow, deklaruje, że została wykonana z ponad 100 elementów. Mi podoba się jej kolor, który idealnie odwzorowuje brudny metal. Podstawa jest futurystyczna, a jednocześnie zawiera element zniszczonego Los Angeles. Oczy i podstawa są podświetlane. Świetnie to wygląda. Szkoda, że figura jest jedną bryłą, ale chyba to nie powinno przeszkadzać. Na świecie jest tylko 750 sztuk. W jednym odcinku na moim kanale wspominałem, że Sideshow przekazał jeden egzemplarz Gabrielowi Lunie, który zagrał maszynę Rev9 w Terminatorze Mroczne Przeznaczenie. I ponownie endoszkielet T800, ale uwaga! Nie ten znany z filmów Camerona, a ten z piątej odsłony cyklu Terminator Genesis. Znawcy wiedzą, że te dwie maszyny nieznacznie różnią się wizualnie. Najbardziej różnice widać na korpusie. Terminator trzyma broń, która także pokazana była w filmie Genesis. Wszystko jest pięknie odwzorowane. Podstawa bardzo mi się podoba. Maszyna prezentuje pozę, która jakby żywcem została wyjęta z filmu. Oczy są podświetlane, a całość prezentuje się fantastycznie. Figurę wypuścił na rynek Chronicle Collectibles. Swego czasu polowałem na tę figurę, ale nakład 500 sztuk na świat powoduje, że nie jest łatwo ją zdobyć. Z tej serii pokażę Wam teraz Terminatora w skórze. Ponownie model z filmu Terminator Genesis. Podstawa jest taka sama jak w poprzedniej figurze. Kurtka jest z tkaniny. Odwzorowanie głowy wydaje się świetne. Oczko się świeci. Terminator jest dopracowany i poza postaci przywodzi na myśl rolę Arnolda z Genesis. Ja jednak wolę Arnolda młodszego, stąd raczej unikam figur starszego Terminatora. Producentem jest także Chronicle Collectibles, jak wcześniej. Wypuszczono jedynie 300 sztuk tych figur na świat. I teraz znowu Terminator w skórze i znowu starszy Arnold. Figura z filmu Terminator Mroczne Przeznaczenie, a producent to znowu Chronicle Collectibles. I tak jak wcześniej mówiłem, że nie przemawia do mnie starszy Arnold, tak ta figura zdobyła moje serce. Przede wszystkim nie jest to Terminator całkowicie pokryty skórą, ale też nie całkowicie bez skóry. Tu wydaje się, jakbyśmy mieli połączenie jednego i drugiego. Sami widzicie, że widać sporo metalowego endoszkieletu odsłoniętego poprzez walkę. Na uwagę zasługuje szczegółowość wykonania oraz pokrycie farbą. Moim zdaniem kolor krwi jest oddany perfekcyjnie. W dobrym świetle aż prawie się mieni, jakby krew miała być jeszcze świeża. Oczko się świeci. Sama poza i oddanie ruchu faktycznie przypominają Mroczne Przeznaczenie. Dla mnie jest to jedna z najbardziej przyciągających oko figur kolekcjonerskich. Na stronie producenta można już ją zamówić, a wysyłka będzie pod koniec 2020 roku. Powstało 500 sztuk takich figur. Teraz klasyczny Terminator od Sideshow
z drugiej części filmu. Ta figura ma chyba przywodzić na myśl scenę w szpitalu, kiedy T-800 z Johnem ratują Sarę. Wydaje mi się, że ten model jest ciut niższy niż inne modele producenta w skali 1/4. Figura jest ciekawa, Terminator w klasycznych okularach. Imitacja skórzanej kurtki jest fantastyczna. No i ta broń. Figura na pewno dla miłośników klasycznego wizerunku Terminatora. Uważam, że odwzorowanie twarzy mogłoby być lepsze. Mina nie pasuje idealnie do Arnolda, ale to może być subiektywne wrażenie. Na świecie jest 750 takich figur. Teraz przejdę do figury, którą sam posiadam. Terminator od Sideshow. Statua odnosi się do filmu Terminator 2. Wspaniałe odwzorowanie szczegółów i ubranie z materiału. Zadbano o wszelkie drobiazgi, jak te dziury po kulach w kurtce. Cyborg ma być po walce z T-1000, stąd jest mocno uszkodzony. I to jest wspaniałe. Ile razy na tę figurę nie spojrzę, tyle razy widzę całą walkę o życie Johna w drugiej części filmu Camerona. Poza Terminatora jest rewelacyjna, jakby wyjęta ze sceny filmowej. I podstawa zasługuje na pochwałę i jest naprawdę dobrze dobrana. Tutaj Terminatorowi mogłoby się oczko świecić. Szkoda, że producent o to nie zadbał. Statua została wydana w 2 wersjach. W pierwszej był dodany model kciuka wystającego z lawy i takich egzemplarzy jest 500 na świecie. W drugiej nie było tego dodatkowego elementu i egzemplarzy tej wersji jest 2000 na świecie. Unboxing i omówienie tej figury znajdziecie w odcinku na moim kanale, a link w opisie. Od razu do kompletu tej figury mam inną, starszą. Terminator endoszkielet T-800 również od Sideshow. Ja posiadam tę figurę. Spokojnie możecie traktować ją jako uzupełnienie poprzedniej figury lub pierwszej, którą opisałem, czyli Terminatora ze sceny na komisariacie policji. Endoszkielet jest bardzo starannie zaprojektowany. Ma nawet najmniejsze szczegóły. Już pierwsze spojrzenie fana Terminatora spowoduje, że od razu skojarzy ten model z filmowym cyborgiem. Oczy się świecą, palce można wyginać, tułów się delikatnie obraca i ramiona również są ruchome. Nogi są sztywne. Cyborg ma karabin plazmowy, który może trzymać lub możemy go odłożyć. Materiał, z którego zrobiony jest model, świetnie imituje metal. Podstawa jest wspaniała. Gruz i czaszki, które nawiązują do zniszczonego wojną Los Angeles. Figura została wyprodukowana w 2000 egzemplarzy i dziś stanowi bardzo rzadki okaz. Również omówiłem ją w odcinku na moim kanale. I tutaj wypada pokazać podobny endoszkielet, ale od Hot Toys. Figura jest również świetnie wykonana. Oczy się świecą, model ma dużo elementów ruchomych, przez co możemy układać go w różnych pozycjach. I tutaj podstawowa różnica wobec figury Sideshow jest taka, że w tym przypadku można ruszać nogami. Model wydaje się naprawdę elastyczny i to jest niesamowite. Zawiera aż 30 punktów przegubowych. Tego u Sideshow nie mamy. W tym przypadku możemy nadać figurze niemal dowolną pozę. Wydany był z jedną bronią plazmową lub w specjalnej rozszerzonej edycji z 2 takimi karabinami. Podstawa jest ładna, zawiera czaszki, ale mi chyba bardziej podoba się ta od Sideshow. I tutaj Hot Toys dodał pręt podtrzymujący figurę. Jest z tyłu i jego zadaniem jest utrzymać endoszkielet, by ten się nie przewrócił. Ja osobiście nie lubię tego typu rozwiązań. Gdzieś tam z tyłu widać jakiś element, który zdradza, że to tylko figurka. Rozumiem, że giętkość robota wymusiła takie rozwiązanie. Nie znalazłem informacji, ile sztuk jest na świecie tych figur. No i teraz figura od Enter Bay, dziś już rzadka do zdobycia. Jak widzicie, model Terminatora jest bardzo podobny do modelu Sideshow. Jest to T-800 po finałowej walce. Jakość wykonania jest na najwyższym poziomie. Kurtka i spodnie są z materiału imitującego skórę. Nie wiem, czy szczegółowość twarzy nie jest lepsza niż w przypadku Sideshow. No i tutaj oczko się świeci. Mamy także sporo możliwości ruchu rąk, a nawet lewego kolana. Tego u Sideshow nie mieliśmy w podobnym modelu. Podstawowa różnica wobec figury Sideshow to mnogość dodatkowych elementów, jak na przykład dłonie, które możemy wymienić, by nadać inny charakter cyborgowi. Mamy granatnik niemal identyczny jak u Sideshow i dodatkowo minigun, który był w pamiętnej scenie ostrzeliwania policji. Mamy nawet torbę do minigana i pas nabojów. Są też granaty, którymi możemy wypełnić pas na torsie cyborga. To takie rzeczy dodatkowe, które można założyć na model. I tutaj, w przeciwieństwie do Sideshow, mamy element podtrzymujący figurę. I jak mówiłem, mnie takie rozwiązanie nie do końca przekonuje. Znowu, nie znalazłem informacji o ilości sztuk tego modelu. Jak widzicie, cały czas omawiamy Terminatora serię T-800. No to teraz czas na
T1000, również od Enterbay. Z poprzednim modelem stanowią właściwie komplet. T1000 to prawdziwy rodzynek wśród takich figur, szczególnie w skali 1/4. Jakość odwzorowania jest taka sama jak w przypadku poprzedniej figury, czyli wspaniała. Mina T1000 robi wrażenie i mocno przypomina minę aktora Roberta Patricka z Terminatora 2. Tutaj także mamy wiele elementów dodatkowych, jak dłonie z palcem w kształcie ostrza, czy dodatkową głowę z dziurą po kuli. Możemy też dodać charakterystyczne dziury po kulach na tors T1000. Zestaw jest świetny i można stworzyć własną wersję modelu. Tutaj również mamy element podtrzymujący figurę i nie znalazłem informacji, ile takich figur jest na świecie. I jeszcze jedna statua od Enterbay. Ponownie T800, ale nie w wersji uszkodzonej. Model wspaniały, dobrze wykonany. Tutaj ponownie mamy mnóstwo elementów, które można wymienić, jak dłonie. Terminatorowi możemy zamocować taką rękę, którą w filmie odsłonił przed Dysonem, ukazując przed mężczyzną część endoszkieletu. Jest też pistolet, nóż, naboje, magazynek, a nawet strzelba i karton z różami. Osobiście wolę wersję uszkodzonego Terminatora. Tutaj mamy taką samą podstawę jak w poprzednich modelach Enterbay oraz mamy element podtrzymujący figurę. No i znowu nie znalazłem informacji, ile producent wydał egzemplarzy na świat. I jeszcze model Terminatora, podobny do poprzednich. Figura nawiązuje do sceny ostrzału jednostek policji z minigana w Terminatorze 2. Jak widzicie, T800 w tej wersji sprzedawał się chyba najlepiej. Producentem figury jest Damtoys. Trzeba przyznać, że jakość odwzorowania szczegółów powala. Na zbliżeniach głowy widzimy fakturę skóry. Odzież również świetnie się prezentuje. Terminator ma na ramieniu granatnik oraz torbę. Dokładnie tak wyglądał w scenie filmowej, w której stał w oknie fabryki Cyberdyne System. Figura ma także wspaniałą podstawę. Takich figur jest na świecie tylko 400. No i na koniec wyjątkowy model od Darkside Collectibles. Terminator na motocyklu nawiązujący do sceny rozgrywającej się pod lokalem w filmie Terminator 2. Jego szczegółowość zasługuje na uwagę. Kolor, faktura skóry twarzy czy inne szczegóły sprawiają, że ta figura jest najwyższej klasy. Podobieństwo do Arnolda w filmie jest niesamowite. Podstawa jest piękna i podświetlana, co się rzadko zdarza. Właściwie tutaj nie mam się do czego przyczepić i mógłbym mówić o samych atutach. Figura miejsca na półce trochę zajmie, bo z uwagi na motocykl jest ona bardzo wielka. Podstawa ma aż 70 na 35 cm. Model jest dostępny w dwóch wersjach. W pierwszej mamy podstawę w kolorze srebrnym i dwie głowy Terminatora na zmianę, natomiast w drugiej podstawa jest w kolorze czarnym i mamy aż 4 głowy na zmianę, w tym dwie ze świecącym okiem. W obydwu przypadkach figury zawierają certyfikat podpisany przez samego Arnolda Schwarzeneggera. Duża szczegółowość drobnych elementów powoduje, że chcemy ją oglądać. Zobaczcie ten bilet na koncert Guns N' Roses, który leży na podstawie. Wszystko tutaj zostało przemyślane przez ludzi darzących Terminatora szacunkiem. Na stronie producenta nie znalazłem informacji o ilości sztuk tych figur. Być może taka informacja jeszcze się pojawi, bo teraz ta figura jest dopiero zapowiedzią. I to już wszystkie modele Terminatora w skali 1/4, jakie są dostępne na rynku. Napiszcie, która figura Wam się najbardziej podobała i dajcie mi znać, jak podobał Wam się mój odcinek. Ja zamierzam jeszcze zrobić materiał o figurach Terminatora w skali 1/2, a nawet full size, czyli skala 1:1. Dzięki i widzimy się w kolejnych materiałach na moim kanale Język Filmu.